wielkie inwestycje w Polsce od czasu naszych początków w Unii Europejskiej. Te 100 miliardów euro, jakie poprzez Europejski Bank Inwestycyjny trafiły do naszego kraju, no to był jeden z filarów tego wielkiego sukcesu cywilizacyjnego. Jesteśmy w Polsce świadomi, jak dużo zawdzięczamy tej współpracy, jak bardzo widać w wielu miejscach naszej ojczyzny te pozytywne zmiany, które także dzięki naszej współpracy miały miejsce. Chciałem też bardzo podziękować za rzecz kluczową z punktu widzenia Polski dzisiaj, czyli za gotowość wsparcia ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla naszych planów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony i obrony polskich i europejskich granic. Wspominałem Państwu, że będziemy zabiegać między innymi o te europejskie pieniądze poprzez Europejski Bank Inwestycyjny, jeśli chodzi o systemy satelitarne. Dzięki pewnej zmianie, jaka nastąpiła w strategii Europejskiego Banku Inwestycyjnego, tak zwanej zasady dual use, która została w dodatku skorygowana, dzisiaj możemy liczyć na bardzo tanie, korzystne kredyty na rzecz inwestycji, które będą służyły cywilnym zadaniom, ale równocześnie będą sprzyjały naszej obronności, bezpieczeństwu i do takich należy oczywiście umowa, jaką dzisiaj podpisaliśmy, dotycząca tego polskiego programu satelitarnego we współpracy między innymi z Francją, ale gdzie obecność Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest nie do przecenienia. Mówimy tu o 300 milionach euro, a więc naprawdę kwocie niebagatelnej, dzięki której nasz plan budowy tej żelaznej kopuły nad Polską i nad Europą znowu posunął się o krok do przodu, ponieważ systemy satelitarne, systemy rozpoznania będą niezbędną częścią tego projektu, który będę chciał razem z innymi premierami, przedstawię tę inicjatywę za kilka dni, z innymi premierami europejskimi przedstawić tej i przyszłej Komisji, tej i przyszłej Radzie Europejskiej, tak aby idea tej paneuropejskiej obrony powietrznej, tej żelaznej kopuły nad Europą stawała się coraz mniej marzeniem, a coraz bardziej realnym, praktycznym planem. Chciałem także podziękować, droga Pani Prezydent, za gotowość współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jeśli chodzi o ochronę naszej polskiej i europejskiej równocześnie granicy. Tam również, budując tarczę wschód, budując system fortyfikacji, będziemy równocześnie zabezpieczali naszą granicę poprzez inwestycje w środowisko naturalne. Będziemy także potrzebowali infrastruktury, która będzie mogła być wykorzystana także dla celów cywilnych, nie tylko ochrony granicy. I tutaj bardzo dziękuję za tę gotowość do pracy nad konkretnymi projektami dotyczącymi ochrony polskiej i europejskiej granicy. Konkludując, tak jak zapowiadałem, udaje się dzisiaj pozyskiwać środki europejskie w postaci kredytów i grantów na szeroko pojęte bezpieczeństwo i stabilność Europy i Polski. Będziemy korzystali z tych możliwości europejskich, ponieważ, i tutaj dziękuję za pełne zrozumienie tej argumentacji, ponieważ bezpieczeństwo Europy zależy w dużym stopniu od bezpieczeństwa Polski. Nie ma bezpiecznych granic europejskich bez bezpiecznej granicy z Białorusią i Rosją tu na wschodzie Polski. I dlatego jest to nasz wspólny obowiązek. Cieszę się, że zyskałem tutaj pełne zrozumienie u Pani Prezydent i że będziemy w tej kwestii współpracowali. Ale oczywiście tych spraw jest więcej. Energetyka, linie przesyłowe. No ale o tym będziemy informowali w przyszłości. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, że Polska zyskała bardzo poważnego, o wielkich możliwościach finansowych, eksperckich partnera na rzecz budowy poczucia bezpieczeństwa i za to jestem bardzo, bardzo wdzięczny i zobowiązany. Już się cieszę na kolejne tygodnie i miesiące naszej współpracy i ciężkiej wspólnej pracy.
Bardzo dziękuję, panie premierze. Witam wszystkich. Naprawdę jestem zachwycona, że mogę być dzisiaj w Warszawie. Odbyły się niezwykle intensywne spotkania. Odbyłam wspaniałe spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, gdzie potwierdziliśmy, że nasze priorytety są wspólne. Świętujemy 20. rocznicę akcesji Polski do Unii Europejskiej i chciałabym Państwu pogratulować. Pogratulować wszystkim Polakom, ale w szczególności Panu premierze, tej niezwykłej podróży. Jestem pod wrażeniem tego, jak Polska się zmieniła i rozwinęła przez ostatnie 2 dekady. Polska jest wspaniałym przykładem sukcesu. Jest to przykład wykorzystania korzyści z bycia członkiem Unią Europejską i my jako grupa EIB cieszymy się, że możemy przyczynić się do tego sukcesu. Bank zainwestował, jak pan powiedział, pan premierze, prawie 100 miliardów euro w Polsce. I to oznacza finansowanie dróg, transformacji energetycznej i konkretnych projektów, na przykład Baltic Power. Jest to pierwsza farma offshore w Polsce i jedna z największych na świecie, a także druga linia metra w Warszawie. Jest to również nowy most dla pieszych tutaj w Warszawie. Miałam okazję go zobaczyć podczas tego słonecznego weekendu. Oczywiście trasy kolejowe i autostrady w całej Polsce. Byliśmy i zawsze będziemy zaufanym partnerem Polski, tak aby zapewniać dobrobyt i rozwój obywatelom i firmom w tym kraju. Dzisiaj rano miałam okazję odwiedzić Scopfluidics, bardzo innowacyjną firmę, która otrzymała finansowania z EBI, która rozwija nowe metody diagnozowania chorób zakaźnych. Jeżeli chodzi o innowacje, z przyjemnością chciałbym Państwu powiedzieć, że niebawem nasze biuro w Warszawie będzie również realizowało nowe Centrum Doskonałości IT grupy EBI. Rozpoczynamy również nowy projekt tutaj w Polsce i cieszę się, że razem z premierem i z naszym partnerem BGK Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego zainwestuje 300 miliardów euro w Polsce, jeżeli chodzi o polski program satelitów, jeżeli chodzi o wykorzystanie podwójne. Jednocześnie stworzyliśmy specjalny plan banku EBI, aby wspierać europejski sektor bezpieczeństwa i obrony. Chodzi tutaj o mobilność wojskową, drony, badania i rozwój, a także specjalne systemy przeciwdziałające zakłóceniom. Jest to bardzo ważna kwestia, polityka kosmiczna, cały zakres inwestycji, który przyczyni się do pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Ogłoszenie pożyczki na satelity opiera się właśnie na tym nowym planie działania i cieszę się, że pierwsze działanie, które ogłosiliśmy po stworzeniu tego planu dla bezpieczeństwa i obrony, ma miejsce właśnie tutaj w Polsce. Na koniec chciałabym dodać coś na temat Ukrainy. Jest to temat, który omawialiśmy również z panem premierem. Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego stoi razem z Ukrainą, popiera Ukrainę od samego początku tej okrutnej wojny. Zainwestowaliśmy 2 miliardy euro w tym kraju po to, aby odbudowywać strategiczną infrastrukturę, drogi i także sieć dystrybucji elektrycznej. Odbudowujemy również szpitale, szkoły i domy, wspierając jednocześnie ukraińskie firmy i chcemy dalej wspierać ten kraj. Chcę być głównym partnerem tego kraju i będziemy wdrażali narzędzie w wartości 50 miliardów euro dla Ukrainy i mam nadzieję, że niebawem przejdziemy do odbudowy Ukrainy i przygotowania tego kraju do akcesji do Unii Europejskiej po zakończeniu wojny. Ukraina jest częścią naszej europejskiej rodziny i chcemy budować bezpieczeństwo w tym regionie i jestem przekonana, że dzisiejsze spotkanie w Polsce przyczyni się do tego. Bardzo Państwu dziękuję.